Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny przegląd tygodnia, wydarzeń tygodnia z profesorem Andrew Michtą. Ja jestem w Gwatemali, a profesor Michta jest w Waszyngtonie. Jak geopolityczny przegląd to z różnych miejsc świata. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Za chwilę połączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Dzień dobry, Andrew Michta. Ja jestem w Gwatemali, Ty jesteś w Waszyngtonie. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Ci, dzień dobry Państwu. Powiedziałem o tym, że jestem w Gwatemali, ponieważ chciałem od tego zacząć, od Ameryki Środkowej, od problemu imigracji. A też powiedzieć Państwu, że ja wczoraj, kiedy nagrywałem tutaj rozmowę z Tomaszem Wróblewskim, przeżyłem trzęsienie ziemi w trakcie nagrania. Było to dość ciekawe zjawisko, mogliście Państwo to zobaczyć podczas mojej rozmowy. A mówię o tym dlatego, że to samo trzęsienie ziemi przeżył Marco Rubio, który był w Ciudad, w stolicy Gwatemali i w nocy w hotelu też go trzęsło, bo czytałem na ten temat. Natomiast najważniejsze jest to, że spotkał się z prezydentem Gwatemali, który jakby zadeklarował, że doszło do szybkiego porozumienia, tak? Zadeklarował, że Gwatemala będzie deportować ludzi, którzy są na terenie ich państwa i którzy są wysyłani ze Stanów Zjednoczonych i oni będą przesyłać ich dalej. Nawet tam zwiększyli liczbę lotów, więc bardzo szybko dochodzi do porozumienia w sprawie imigracji. A powiedz, jak to wygląda z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych? Na ile ten proces już się zaczął? Proces się zaczął, wiesz, to dobrze, że zacząłeś od trzęsienia ziemi, bo mamy takie trzęsienie ziemi w sensie symbolicznym, że tak powiem, prawda? Czyli bardzo dramatyczne, szybkie ruchy, jeśli chodzi o politykę imigracyjną. Początkowo opory z różnych rządów, odmowa przyjęcia niektórych tych deportowanych migrantów. No i ostra odpowiedź ze strony administracji Trumpa, czyli groźba pozamykania dyplomatycznych centr, taryfy, odcięcie wszystkich wiz i tak dalej. I no jednak tego rodzaju strategia twardej ręki, że tak powiem, zadziałała dosyć szybko. I tutaj też, zwłaszcza po takim straszeniu czy pogrożeniu dużymi taryfami i Kanadzie i Meksykowi, no doszło do porozumienia, czyli dla mnie to wygląda jednak jak tak naprawdę taktyka negocjacyjna, prawdziwym sprawdzeniem od tego, jak będą działać taryfy, możemy o tym również później porozmawiać. To będzie to, w jaki sposób zachowają się najwięksi partnerzy Stanów Zjednoczonych, czyli jak zachowają się Chiny, jak zachowa się Unia Europejska, jeśli chodzi o to. Natomiast jeśli chodzi o migrację, wiesz, to jest nawet nie tyle proces przyjmowania, tylko to jest sama skala. Dlatego, że niektóre są wyliczenia takie, że biorąc pod uwagę, ile milionów nielegalów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, oficjalnie 11-12 milionów, nieoficjalnie prawdopodobnie 2 razy tyle, no to potrwać to może latami, żeby tak naprawdę doprowadzić do tego wysłania ludzi. No i drugą częścią tutaj jest oczywiście bardzo poważna rozmowa i tu będą, podejrzewam, i sprawy sądowe i w końcu się będzie musiał w to wmieszać Sąd Najwyższy. No to jest sprawa tego birthright citizenship, czyli czy ludzie, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do obywatelstwa, czy nie. To jest długa historia w ogóle tej poprawki, wchodząca w okres od rekonstrukcji po wojnie domowej, ale krytyka administracji Trumpa jest taka, że zbyt wielu ludzi po prostu rodzi dzieci tutaj, czy będąc na studenckich wizach, czy prawda, po prostu stają się turystami, że tak powiem. I te dzieci stają się to, co krytycy tej polityki nazywają anchor babies, czyli dzieci, które stają się kotwicami w związku z podstawą tego i inni członkowie rodziny dostają obywatelstwo. Więc cały okres, cały ten obszar dyskusji na temat deportacji, nielegalnej imigracji,
kryteriów dla obywatelskości w Stanach Zjednoczonych, czy rzeczywiście ten birthright citizenship powinien być uznawany. To będzie w tej chwili naprawdę jednym z takich głównych obszarów debaty wewnętrznej, dlatego że to była główna obietnica kandydata Trumpa, że on zajmie się i granicą, i nielegałami. I te mniejsze kraje w regionie po prostu dostosowują się do tego. Jest więcej pomrukiwania, mniej pomrukiwania, dużo straszenia. Kwestia będzie tego, jak w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zachowają się największe państwa i w jaki sposób to się rozłoży. A czy uważasz, że uda się Trumpowi doprowadzić do takich normalnych relacji z Meksykiem? No bo tutaj w Europie Środkowej, gdzie jestem, tak, tutaj obawy są bardzo duże. Jak widać, do tych porozumień dochodzi szybko, no ale tu tych wzajemnych zależności jest bardzo dużo. Czy twoim zdaniem jakby on jest w stanie porozumieć się głównie z Meksykiem, czy z tymi mniejszymi krajami, takim jak Gwatemala też? Sądzę, że tak w końcowej analizie, wiesz, bo to jest, nie wiem czy pamiętasz, kiedy początkowo w czasie jego kampanii jeszcze na 2016 Donald Trump mówił o tym, że zbuduje ścianę i że Meksyko za nią zapłaci, na co prezydent Meksyko wtedy bardzo tak twardo, nawet z takimi ekspletywami mówił, ja nie będę płacił za effing wall, prawda, nie. Na co Trump odpowiadał, no to w takim razie, ponieważ ty mi się stawiasz, to ściana się stała jeszcze o 10 stóp wyższa, wiesz, to było takie trochę PR-owskie przerzucanie się. Natomiast zbyt wielkie interesy mają ze sobą i Meksyko, i Stany Zjednoczone, jak również i Kanada, i Stany Zjednoczone. To jest integracja gospodarcza, to jest sąsiedztwo w sensie geopolitycznym przez ścianę, jak to się mówi. I sądzę, że będzie pochukiwanie, będzie pokrzykiwanie, ale dojdzie do jakiegoś dealu, który usatysfakcjonuje stronę amerykańską i będzie do przyjęcia przez stronę Meksyku. I zresztą będziemy widzieć to samo w Kanadzie. Kanada jest mniejszym problemem z tego tytułu, no już sam rozmiar tego problemu, że tak powiem, jakiej wielkości jest to państwo. Meksyk jest tutaj kluczowy, dlatego że jest tym mostem między Środkową Ameryką a Stanami Zjednoczonymi. No i ten przemyt ludzi, który się odbywa, bardzo często odbywa się na tej zasadzie, że gangi czy grupy przemytnicze organizują ludziom zupełnie spoza hemisfery. Przecież tu mamy Chińczyków, Afgańczyków, Afrykańczyków, którzy wchodzą przez tę granicę. Zresztą organizują im samolot z Istambułu do Mexico City, po czym tworzy się przerzut pod granicę, tworzy się karawana i tak to się odbywało. Więc Meksyko jest tutaj bardzo ważne i uważam, że z tego tytułu do negocjacji dojdzie do jakiegoś dogadania się, ale oczekuj dosyć dużo wystrzałów i takich, wiesz, zapaleń, i twardej retoryki i medialnego takiego wirowania wokół tego. Zresztą wszystko, co prezydent Trump robi od przyjęcia, prawda, od złożenia przysięgi, no to jak przyglądam się mediom w Waszyngtonie, no to rzeczywiście tym ludziom się głowy kręcą, że tak powiem, bo codziennie, co chwila, co spotkanie to nowe ogłoszenie i ogłoszenie inicjatywy, nad którą się wszyscy oburzają z tego establishmentu i pokrzykują. Ja uważam, że to jest wyjście do negocjacji. Czy to jest najuprzejmiejszy sposób rozmawiania? No nie sądzę, dlatego że jest to takie bardzo twarde stawianie sprawy. To, co słyszę, że na przykład o tym, co było powiedziane na temat gazy, czy co było powiedziane na temat odbudowywania gazy przez Stany Zjednoczone, no ale prezydent Trump jest również dużym showmanem. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa polityki. To jest to, w jaki sposób on prowadzi interakcje z mediami. Ma zresztą teraz bardzo, bardzo taką bojowniczą spokesperson, prawda, taką młodą panią, która się lubi boksować mocno, zwłaszcza z liberalną prasą, więc to jest taki trochę kabaret, kiedy się na to wszystko patrzy. To prawda. Ja tutaj mam przekonanie, że te państwa Ameryki Środkowej będą musiały też bardzo mocno się z tym zmierzyć. Ja to nagranie robię dzięki uprzejmości takiej spółdzielni, spółdzielni Majów, którzy tutaj organizują sobie pracę i pozwoli mi wejść do siebie. Stąd też Państwo możecie słyszeć takie odgłosy, chciałem to wytłumaczyć. No dobrze, ale... Znak za tobą, Igor, tam widzę. Tak. O, możecie tutaj odsłonię. O, to tak
Tak wygląda. Przemili ludzie. Albo to jest po prostu duży kłopot z internetem. Wczoraj jak nagrywałem, to nawet miałem takie przerwy i trząsło, co mogliście Państwo zobaczyć. No dobrze, przenieśmy się więc z Ameryki Środkowej do miejsca ważnego dla nas, dla Polaków, czyli na Ukrainę i do propozycji właściwie, która jest propozycją Donalda Trumpa, bo tak naprawdę tę propozycję już formułował nieoficjalnie Wołodymyr Zełenski Ukraińcy jakiś czas temu. A chodzi o to, rozumiem, że Donald Trump zaproponował, żeby w zamian za dostarczanie sprzętu, za pomoc wojskową miał w przyszłości dostęp do bogactw naturalnych Ukrainy, których jest bardzo dużo. I no to ta propozycja już padła jakiś czas temu, teraz podjął ją Donald Trump. No to jest bardzo ciekawe, no bo ja rozumiem, że po pierwsze, no to jest jakieś zaproszenie znaczy to jest sygnał, że jednak chce aktywnie uczestniczyć, że nie chce tylko od tak zakończyć tej wojny. No poza tym, jeśli chce mieć dostęp do tych metali, no to musi mieć dostęp do bezpiecznego państwa i do państwa, w którym nie ma rosyjskich wojsk, a duża część tych metali jest na terenie dzisiejszego Donbasu. Powiedz, co ty o tym sądzisz? No ja myślę, że to jest, w sumie dosyć pozytywny message, mimo tego, że znów wielu ludzi się oburza, że nagle zamiast w jakiś sposób taki bezinteresowny pomagać Ukrainie, to Stany Zjednoczone chcą coś za coś, że tak powiem. Ale z drugiej strony, jeżeli dochodzi do jakiegoś porozumienia, że będzie się można prowadzić kopanie tych rzadkich minerałów, to również mnie to sugeruje, że myślimy o dłuższych relacjach z Ukrainą. To znaczy, że to nie ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że nagle porzucamy Ukrainę i uciekamy, to wygląda mi trochę inaczej, dlatego że robi się w tym interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych i ta pomoc jest wtedy coś za coś. To jest również odpowiedź dla elektoratu Donalda Trumpa, dlatego że w czasie kampanii on dosyć często mówił o tym, że Stany Zjednoczone wysłały jakieś 300 bilionów, prawda, pomocy dla Ukraińców i nic za to nie dostały, że to jest wydawanie amerykańskich pieniędzy. To się zresztą łączy z taką niechęcią do tej agencji pomocy, rozwoju USAID. To jest i większość, co jest bardzo ciekawe, właściwie już od jakichś 20 lat większość obywateli amerykańskich w różnego rodzaju polling data wyraża się, że nie chce wydawania pieniędzy amerykańskich na tego rodzaju inicjatywy poza państwem, więc... Ale o USAID porozmawiamy za chwilę. Zostańmy jeszcze przy tej Ukrainie. Kilka rzeczy jest bardzo podstawowych. Znaczy Stany Zjednoczone mają też na własnym terytorium część tych rare earth, ale problem jest taki, że właściwie nie jest rozbudowany system wykopywania ich i procesowania. Stany Zjednoczone importują jakieś 80% wszystkich swoich właśnie tych rzadkich minerałów. Dobrze to mówię, prawda? Rzadkich minerałów. To jest głównie Chiny. Rzadkich metali, tak? Rzadkich metali albo rzadkich minerałów, tak? Obie. To są Chiny, Malezja, Japonia, Estonia, o dziwo, też jest jednym z dostarczycieli tego i w związku z tym ta 80% zależność przy rosnących napięciach z Chinami oznacza, że bardzo poważnie tu się w Waszyngtonie rozmawia na temat tego, w jaki sposób stworzyć zaplecze, które uniezależniłoby Stany Zjednoczone od swojego głównego przeciwnika. I to może dać kartę Ukraińcom do rozegrania tego, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Druga sprawa to jest wyrażenie frustracji. Ja pamiętam, kiedy byłem w Afganistanie w 2013 roku i w czasie briefingu jeden z oficjeli mi mówił, no my tutaj prowadzimy operacje wojskowe, a chińskie kompanie kopią różne kopaliny i załatwiają swoje interesy. Czyli jest to potencjalnie duży przełom odnośnie tego, w jaki sposób relacje Stanów Zjednoczonych i w ogóle współpraca i pomoc z innymi państwami będzie się rozwijać. Ja tutaj powstrzymuję się od jakiegoś wydawania zdecydowanych ocen. Zobaczmy, jak się to rozwinie. Myślę, że daje to możliwość odpowiedzi Zeleńskiemu w tej chwili ukraińskiemu rządowi na ten temat. Jeżeli taka jest propozycja, to my możemy zaoferować to i to i to. I wtedy się zaczyna negocjacja, bo wtedy również Ukraińcy mogą coś z tego ugrać. Natomiast dla prezydenta Trumpa myślę, że to jest możliwość z kolei w wypadku, gdyby doszło do właśnie powiększenia zwłaszcza pomocy Ukrainie.
To, o czym mówiliśmy przedtem, ponieważ Putin odrzuca negocjacje, więc może być, że jedyną drogą naprzód będzie eskalacja, żeby potem zdeeskalować, czyli żeby zmusić Putina do negocjacji w dobrej wierze. Więc to może być formułą, którą z kolei administracja może przedstawić elektoratowi i kongresowi na tej zasadzie, że my nie ciągniemy dawnej polityki Bidena, wszystko za nic, jak tutaj krytycy mówili, tylko że to jest coś za coś, że to jest transakcyjne, a jednocześnie spełnia interesy Stanów Zjednoczonych i pomaga sojusznikom w Europie i wspiera Ukrainę. Także myślę, że to jest ciekawy taki moment, jeśli chodzi o przyszłość relacji amerykańsko-ukraińskich i zobaczymy, jak to się mówi, prawda, no zobaczymy, jak to się wszystko zrobi w praniu, tak, kiedy to się sfinalizuje. A czy ty widzisz taką możliwość? No bo skoro spójrzmy, tu mamy mapę pokazującą rozłożenie tych, gdzie na terenie Ukrainy są te metale rzadkie i widzimy, że duża ich część, te bardzo cenne, są na terenach obecnie zajętych przez Rosjan. Czy to możemy rozumieć w ten sposób, że Donald Trump i Ameryka nie wyklucza tego, żeby zasilić Ukrainę tak, żeby ona odbiła część tych ziem? Ja nie sądzę, że w tej chwili to jest główne, taki główny priorytet, czy w ogóle o tym się w tej chwili mówi. Tutaj w końcowej analizie wszystko zależy od tego, w jakim stanie będzie ukraińska armia, co będzie w stanie zrobić. Przy założeniu, że będą zniesione te różne ograniczenia, jeśli chodzi o uderzenia na cele na obszarze Rosji i jeżeli rzeczywiście będzie bardzo gwałtowne podniesienie wsparcia wojskowego. Tu bym się nie bardzo przywiązywał do tej mapy, zresztą to nie jest tylko okrąg Donbasu, jak wiesz. Są też różne inne miejsca, w których Stany Zjednoczone i Ukraina mogą dobić targu i, prawda, doprowadzić do takiego układu, prawda, quid pro quo, czyli broń, wsparcie pieniężne, wsparcie ekonomiczne w zamian za dojście do tych kopalin. Ja bym nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków co do tego, jak może się rozwinąć kampania wojskowa z tego tytułu. To teraz przesuńmy się na południe do Gazy i kolejna deklaracja, jak nie ma dnia bez szokującej deklaracji Donalda Trumpa, to jest jakoś smutno, no więc Donald Trump zaproponował, że w zasadzie Stany Zjednoczone mają przejąć Gazę i doprowadzić do tego, żeby ten rejon normalnie funkcjonował, w ciągu kilkudziesięciu lat wybudować normalne osiedla, w których ludzie będą żyli godnie i to ma doprowadzić do pokoju w całym, no na pewno tam na granicy z Izraelem, ale też może szerzej w całym regionie. Jak ty to odbierasz? No to jest najbardziej eksplozywne z tego, co widziałem w tym tygodniu, jeśli chodzi o te inicjatywy, o których się mówi. Wiesz, rzadkie minerały, prawda, tam rozmowy na temat uchodźców i wysyłania nielegalnych imigrantów z powrotem. To się wszystko mieści w tej ogólnej narracji. To jest propozycja, która radykalnie zmienia nie tylko obecny status quo, jeżeli by do tego doszło, status quo na Środkowym Wschodzie, ale również zmienia naprawdę dekady polityki, tak zwane two-state solution, prawda? To, w jaki sposób Europejczycy odpowiadają na to. Minister Baerbock, który bardzo ostro się wypowiada, że to jest nie tylko niedopuszczalne w sensie humanitarnym, ale jest niedopuszczalne w sensie tworzenia jeszcze większej niechęci do Zachodu, tworzenia następnych pokoleń ludzi, gdyby czegoś takiego doszło. Sekretarz Rubio z drugiej strony mówi, że to jest przeinterpretowywane, to znaczy, że chodzi tutaj o to, żeby w okresie, kiedy by się odbywała ta odbudowa, no bo rzeczywiście Gaza jest w tej chwili gruzowiskiem, tam nic nie ma, to jest wszystko demolowane, że na ten okres czasu, czyli że tam są rozmowy z państwami arabskimi, które miałyby wziąć tych Palestyńczyków. No problem jest w momencie, że kiedy doszłoby do takiego masowego opuszczania terytorium, łatwiej jest wyjść, trudniej jest wrócić, trudniej jest wejść, więc to otwiera rzeczywiście bardzo dużo pytań na temat, co by się tutaj stało. Tak jak powiedziałem w poprzednim naszym pytaniu, o którym rozmawialiśmy, to jest dopiero zaczynająca się rozmowa w mojej ocenie i nie wiem, czy to jest tylko wystrzał tak w ciemno i odbędzie się bardzo duże takie, odepchnięcie,
Następna sprawa to jest taka, że w kongresie są bardzo podzielone wypowiedzi, również wewnątrz partii republikańskiej na ten temat. Czy to byłoby dopuszczane, czy to nie byłoby dopuszczane, więc to be continued, prawda, jak to mówimy. No, on powiedział bardzo, znaczy napisał nawet bardzo jasno i bardzo mocno. Tutaj zobaczcie Państwo, to jest jego wpis w serwisie Truth. Mówi wprost, że Gaza ma zostać przejęta przez Stany Zjednoczone od Izraela jako w wyniku zakończenia walki. No to jest bardzo daleko idące słowa. Dosyć szokujące, ale rozumiem, że jak to u Donalda Trumpa wistuje wysoko. Wiesz, znów, i to nie dlatego, że ja chcę tutaj tonować czy usprawiedliwiać, to nie o to chodzi. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że żyjemy w okresie w tej chwili, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, również w charakterze globalnym, w sytuacji takiej, kiedy te założenia, z którymi myśmy żyli na temat tego, jak wygląda na przykład mapa świata, w jaki sposób współdziałają ze sobą rządy, jaki jest język dyplomacji, że to wszystko w tej chwili jest rewidowane albo stawiane pod znakiem zapytania. I ten nowy model jeszcze nie jest skonsolidowany, on się zaczyna wykluwać, ale do czego zmierzam? Wiesz, Trump podejmuje bardzo twarde pytania. W tym twoim cytacie tutaj z Exa, prawda, to chyba z tego było, prawda, ile pamiętam, ta wypowiedź. Czy to było... Nie, to był Truth Social, okej. To jest, wiesz, zadanie sobie pytania, czy istnieje coś takiego jak naprawdę nierozwiązywalne problemy, jeśli chodzi o terytorium i narodowość i przynależności etniczne i w ogóle możliwość odbudowywania się. I o tym, wiesz, w większości wypadków wartości Zachodu są takie, że to powinny być rzeczy, które nawet nie wchodzą pod rozmowę. Natomiast jest drugą częścią tego medalu jest to, że obecny system, zwłaszcza jeśli chodzi o status tej Gazy i Palestyńczyków tam, no jest naprawdę tragedią. Tam nie ma, ja już nawet nie mówię o tej ostatniej kampanii wojskowej, tylko samo takie, wiesz, stworzenie niemalże tymczasowego systemu i pytanie, czy jest jakieś viabilne rozwiązanie, które mogłoby to popchnąć do przodu. Ja się obawiam, że po brutalności tej wojny, od ataku Hamasu, później odpowiedzi Izraela i to wszystko, obszar na kompromis staje się coraz mniejszy w mojej ocenie. Druga sprawa, jeżeli prezydent Trump mówi o wprowadzeniu tam w jakiś sposób obecności amerykańskiej, to też jest pytanie do Kongresu, czy my mówimy tak naprawdę o wprowadzeniu żołnierzy amerykańskich, żeby to przejąć w jakiś sposób, zabezpieczyć. Otwieramy zupełnie inny obszar rozmowy tutaj. Więc ja uważam, że jeżeli to się gdziekolwiek posunie, to będzie to bardzo powolne i bardzo trudne. Po pierwsze, a po drugie, ja naprawdę nie widzę końcowego takiego outcome w tym wszystkim, bo my możemy budować plan. Natomiast tak naprawdę to ludzie, których to najbliżej dotyczy, oni tak naprawdę będą decydować, jeśli chodzi o ich wybory i to, co oni chcą zrobić, czy będzie opór wobec tego, czy będzie akceptacja. To jest mnóstwo niewiadomych w tym wszystkim i takie proste rozwiązania, wydaje mi się, są trudne do wprowadzenia. Zaraz przejdziemy do następnego tematu, a przyznam tobie i państwu, że przygotowałem się jak co tydzień do tej rozmowy, szukając tematów. I myślę sobie, no dobra, 3 kawałki o Trumpie, to już wystarczy, to może teraz na jakiś inny temat. Otóż wszystko, co się działo w ostatnim tygodniu na świecie, chociaż latamy po całym globie, jest spowodowane, wywołane przez Donalda Trumpa. No to idźmy dalej. Taryfy celne. Powiedz, to się tyle zdarzyło w ciągu tego tygodnia, wojna rozpoczęta, zakończona, negocjacje. Jaki cel twoim zdaniem on może realnie osiągnąć? Jaki sobie stawia cel Donald Trump w tej sytuacji? Znaczy ja bym to rozłożył na 2 kawałki. Tak jak powiedziałem, Meksyko i Kanada to są inni partnerzy niż Chiny. To jest, wiesz, to nie tylko chodzi o hemisferę i dawną naftę, wiesz, i te różnego rodzaju traktaty. To jest po prostu innego rodzaju problem w porównaniu do kluczowego przeciwnika, jakie Stany Zjednoczone w tej chwili mają, to jest Chiny. I ja uważam, że te 10% taryfy, którą on wrzuca na Chińczyków, na którą oczywiście Chińczycy odpowiedzą, to się zacznie dosyć brzydka wojna w mojej ocenie.
to jest pierwszy strzał w decouplingu. To znaczy, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, jeśli chodzi o administrację Trumpa, w kontynuowaniu status quo, dlatego że to nie chodzi tylko i wyłącznie o deficyty, handlu. To chodzi również o zależność w wypadku Chin na głównego przeciwnika, jeśli chodzi o kluczowe łańcuchy dostaw do Stanów Zjednoczonych. Nie możesz iść na wojnę w momencie, kiedy, 80% twoich leków przychodzi od twojego głównego wroga, co jest w tej chwili sytuacją w Chinach. 80% twoich tych właśnie rzadkich minerałów przychodzi od twojego głównego wroga. Większość twoich elementów konsumpcyjnych, stal, to są rzeczy, które kiedyś były normalnym, podstawowym myśleniem o bezpieczeństwie strategicznym. I niestety elity amerykańskie, w ogóle elity zachodnie, odłożyły, że tak powiem, pod łóżko i przestały o tym myśleć i przestały o tym mówić. Zaczęły udawać, że w jakiś sposób jesteśmy... Pamiętasz tą książkę Ziemia jest płaska, prawda? Takie manifesto globalizacji. Ja od 20 paru lat piszę przeciwko temu. Uważam, że to jest jeden z największych błędów Zachodu. I to, że jesteśmy w tej chwili w momencie ryzyka poważnego konfliktu zbrojnego, nie tylko w Azji, ale również w Europie, to jest bezpośrednio i pośrednio, w zależności na to, o jakie aspekty polityki patrzymy, tej ideologicznej takiej, wizji zglobalizowanego świata. I to się wszystko rozsypuje w tej chwili, Igor. No w Europie przecież Schengen się zaczyna powoli kończyć. Głównie dlaczego? No chodzi o to, że okazało się, że jednak jeśli chodzi o kontrolowanie przepływów imigracyjnych, prawda, no tutaj społeczność ma jednak coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o handel, Stany Zjednoczone w mojej ocenie doszły do wniosku, że obecny system, jeżeli będziemy kontynuować na tej drodze, doprowadzi do dalszego osłabienia Stanów Zjednoczonych. To jest rzucenie rękawicy Chińczykom. I zobaczenie, czy oczywiście zamiast odpowiadać na naciski Chin, bo Chińczycy skoncentrowali te łańcuchy dostaw w taki sposób, że właściwie to, co było w teorii miało się stać, czyli że o ile koszty pracy idą w Chinach w górę, to wtedy oczywiście inni gracze z niższymi kosztami pracy to podejmują, więc tam Wietnam, Indonezja, inne państwa. Chińczycy bardzo konsekwentnie wykorzystywali siłę państwa, naciski państwa, dostęp do rynku, kontrolowanie przepływu informacji, kradzież tajnych tych wartości intelektualnych. No i doprowadziły do tego, że patrzymy w tej chwili na deficyty i na deindustrializację w ogóle. Jeśli chodzi o państwa zachodnie, w Europie ona dopiero zaczyna przyspieszać, ale również z innych powodów, nie tylko Chiny, ale również i koszty energii, które w tej chwili w Europie są do 3 razy większe niż są w Stanach Zjednoczonych, Igor. Brytyjczycy płacą 4 razy tyle za prąd, co płaci przemysł amerykański. Przeciętnie w Niemczech, w ogóle w Europie to jest 2 do 3 razy tego. Więc ja myślę, że patrzymy na początek bardzo poważnego konfliktu z Chinami. I teraz w sferze ekonomicznej ten konflikt już się odbywa w sferze konfrontacji takiego bezpieczeństwa, czyli nie ma kinetycznego konfliktu jeszcze, ale bardzo wyraźnie w mojej ocenie administracja widzi, że bez Chin Rosja nie byłaby w stanie kontynuować tej wojny, czyli pośrednio my jesteśmy oskarżani o to, że tak Rosjanie o tym mówią, prawda, że NATO jest w stanie wojny z Rosjanami i prawda, mimo tego, że NATO twierdzi, że nie, więc Rosjanie mówią, że oni się biją z całym Zachodem. No z punktu widzenia Zachodu z kolei patrzenie na Chiny, no Chiny są tym umożliwiającym Rosjanom kontynuację. To jest dostarczanie komponentów, to jest kupowanie energii, to są pieniądze, to są maszyny. Nawet jeśli spojrzysz na to, kiedy Rosjanie kopali te umocnienia obronne, więc to jest całe zaplecze przemysłowe Chin. I w mojej ocenie dojdzie do takiego kluczowego momentu, w którym jak się zacznie Rosjanom kończyć sprzęt postsowiecki, wtedy Chińczycy będą musieli podjąć decyzję, czy wprowadzą całe systemy broni chińskiej, a może nawet, prawda, nie daj Bóg, tak zwanych ochotników z Chin. No wtedy to by się stała bezpośrednia wojna już na terytorium Europy, ale między największymi mocarstwami. Więc to jest w mojej ocenie twarda polityka wobec Chin. Ja tutaj bardzo pozytywnie to oceniam, dlatego że uważam, że od dawna powinniśmy byli się obudzić, odciąć Chińczyków od dostępu do bazy przemysłowej Stanów Zjednoczonych, od technologii, od research and development, przestać kształcić ich inżynierów w naszych uniwersytetach.
wiesz, nie pozwolić im zamawiać badania w amerykańskich laboratoriach. To, co się działo przez ostatnie 30 parę lat, w mojej ocenie to jest skandal. To znaczy, że pozwolono na wyjęcie podstawowych pryncypiów bezpieczeństwa narodowego z polityki ekonomicznej. I korporacje się zaczęły zachowywać tak, jakby nie były amerykańskimi korporacjami. Stały się transnarodowymi korporacjami. To się wszystko zaczyna w tej chwili zbiegać, co jest ciekawe, że widzisz to wśród, ja ich nazywam digitalną arystokracją Stanów Zjednoczonych, czyli wiesz, Google, prawda, Meta i to wszystko. Jest jednak, zdanie sobie sprawy jednak, że państwo amerykańskie nadal pozostaje najsilniejszym graczem, jeśli chodzi o gospodarkę i ma i zdolności koercji, i ma zdolności regulacji, z którą nawet największy biznes sobie nie poradzi. A jaka twoim zdaniem może być odpowiedź Chin w tej chwili na tę wojnę celną i czy ta wojna celna twoim zdaniem może przyspieszyć konflikt kinetyczny, czy raczej go właśnie oddalić, że ta wojna się będzie toczyć na innym poziomie? To znaczy wszystko zależy od tego, do jakiego stopnia nasze oceny siły gospodarki Chin są dokładne, do jakiego stopnia się mylimy. I tutaj rozmawiam z różnego rodzaju analitykami. Jedni twierdzą, że Chiny są w coraz bardziej pogłębiającym się kryzysie. Cytują tam różne dane na ten temat. Inni twierdzą, że wprost przeciwnie, że Chińczycy sobie dają dobrze radę, zaczynają być coraz bardziej innowacyjni. Ja tak naprawdę uważam, że to jest w tej chwili akademickie, czy to przyspieszy, czy to nie przyspieszy. Ja uważam, że Stany Zjednoczone i w ogóle cały Zachód nie ma wyjścia, tylko po prostu wreszcie zacząć twardo stawiać sprawę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe i konkurencję. No my jesteśmy w takiej grze, w której z jednej strony masz czysto imperialne zagrania. Rosja bierze terytorium, morduje ludzi, okupuje części państwa. Chińczycy wykupują asety, wchodzą, cała ta sprawa z kanałem panamskim, o którym rozmawialiśmy kiedyś, prawda? To jest to, co było zbudowane przez Stany Zjednoczone, zostało przekazane przez prezydenta Cartera za symboliczne, nie pamiętam już ile to był symboliczny dolar, coś takiego, po prostu przekazane Panamie, jest w tej chwili operowane, zarządzane przez Chińczyków. Wiesz, infrastruktura portów, infrastruktura dróg, nawigacji, to jest bardzo takie drapieżne zachowanie się i nie mówię tego w żaden negatywny sposób, to jest po prostu bardzo ostra konkurencja. Natomiast no tak, ale jest bardzo ostra konkurencja. Proszę, mów. Bardzo ostra konkurencja, ale oczywiście, ale też z drugiej strony amerykańskie firmy są bardzo uzależnione od Chin. Apple i wiele innych firm, Tesla, prawda, nie są w stanie istnieć bez pośredników z Chin. Czy twoim zdaniem jakby też ta część przemysłu nie zablokuje tych zmian? No bo jak niedawno jeszcze Xi Jinping przyleciał do San Francisco, to przecież wszyscy milionerzy stali, klaskali mu i witali go, miasto było czyszczone na jego przyjazd. To trochę się nie zgrywa ze sobą. No nie, to się tak naprawdę zgrywa, Igor, dlatego że zacznę od tego powiedzenia, jak się znajdziesz w dołku, przestań kopać. Ja mówię to ludziom od lat. Oczywiście jest duże ryzyko odcinania się od łańcuchów dostaw i produkcji chińskiej. Natomiast ja uważam, że nie ma lepszej alternatywy w tej chwili. Alternatywą jest reshoring i to, co my nazywamy ally shoring albo friend shoring, czyli dla mnie ma znaczenie, zwłaszcza w wypadku konfliktu światowego, czy moja produkcja jest tutaj na miejscu i mam do niej bezpośredni dostęp, czy producentami są również państwa, które dzielą moje interesy, obawiają się tego samego zagrożenia albo są sojusznikami już w aliansach, a nie, wiesz, ta niesamowita taka dla mnie chucpa, już powiem, ostatnich 4 dekad prawie, kiedy myśmy udawali, że żadne podstawowe sprawy, jeśli chodzi o konkurencję mocarstw, o geopolitykę, że to tak się rozpłynęło w instytucjach, prawda, w regułach. Tak naprawdę to, co się stało, że Związek Sowiecki się rozwalił, zapadł się w sobie, nie mógł konkurować i Stany Zjednoczone zamiast rzeczywiście utrzymywać jak najdłużej swoją przewagę, rzuciła się w szereg projektów geopolitycznych, ale które nie tyle odzwierciedlały, może nawet nie geopolitycznych, transformacyjnych, instytucjonalnych, wiesz, globalna wojna z terroryzmem, nation building i tego wszystkiego rodzaju rzeczy,
podczas gdy nasi przeciwnicy nadal się zachowali w sposób bardzo racjonalny, czyli budowali podstawy siły ekonomicznej, siły wojskowej, kontynuują to robić nadal. Czy będzie ból? Oczywiście, że będzie ból. Tylko pytanie jest, do jakiego stopnia, powiedzmy to, że koszt twojego iPhone pójdzie, nie wiem, o 10-15% do góry, zmieni to twoją dynamikę, jeśli chodzi o konsumenta. Po drugie, każdy reshoring doprowadzi do reindustrializacji i do tworzenia, i to nie będzie odbudowywanie starych fabryk, dlatego że pamiętaj, że szykuje się rewolucja, jeśli chodzi o przemysł. Tu sztuczna inteligencja, automatyzacja, robotics i to wszystko, to zmienia to, w jaki sposób my myślimy o manufakturze. Ale jednak w Stanach Zjednoczonych ta reindustrializacja czy industrializacja to jest wpływ na całe społeczności, wiesz. Znasz Stany Zjednoczone dosyć dobrze. Wokół każdej fabryki, każdego biznesu wytwarzają się restauracje, wytwarzają się jakieś tam organizacje społeczne, wiesz. I to stabilizuje w ogóle to, co widzisz w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to rozdarcie między elitami, a tym, co zostało z klasy średniej i z tych blue collar ludzi. Wiesz, my jesteśmy w trakcie, i to w Europie też już widzę, tylko że tam będzie to trochę inaczej, dlatego że inne są uwarunkowania historyczne i kulturowe, ale w Stanach Zjednoczonych jesteśmy bezpośrednio w tej chwili w takim bardzo dramatycznym zwarciu między elektoratem a ludźmi, którzy przez dekady uważali się za elity polityczne i ekonomiczne i zamiast prowadzić politykę, która w jakiś sposób przynajmniej częściowo odpowiada na potrzeby elektoratu, oni ten elektorat tak naprawdę ignorowali. Ja pamiętam rozmowę z człowiekiem, który miał 50 parę lat, był pracującym na linii produkcji samochodów, chyba Chryslera jeszcze wtedy. No i fabryka się zamyka, on ma 50 parę lat, a kiedy on rozmawia z menadżerem, co ja tutaj mam robić, a on mówi, idź i naucz się kodowania. Więc wiesz, tego rodzaju nieumiejętność zrozumienia, że gospodarka nie istnieje poza społecznością, że stabilność polityczna kraju jest częścią bezpieczeństwa narodowego. To, że my mamy tak radykalne w tej chwili odchylenia w lewo, w prawo i taka ostra konfrontacja, no to myśmy sobie na to zapracowali, powiem. I tutaj niestety na to sobie zapracowali głównie ci ludzie, których my nazywamy elitami politycznymi i biznesowymi. Ale jeszcze cię dopytam, bo znaczy ja rozumiem, co ty mówisz. Rozumiem, że z punktu widzenia tak z lotu ptaka, z punktu widzenia państwa, całej gospodarki amerykańskiej, to pewnie ten decoupling jest zrozumiały i potrzebny. No ale pytam o to, czy on będzie realnie możliwy, jeżeli bardzo duża część amerykańskiego przemysłu jest uzależniona od Chin, bo albo łańcuchy dostaw, tak, albo tam stamtąd mają tam jakieś, powstają te ich produkty, no albo to z drugiej strony gigantyczny rynek również dla amerykańskich producentów. Czy w pewnym momencie nie dojdzie do rozejścia się, do konfliktu władzy, w tej chwili Donalda Trumpa, z dużą częścią biznesu? W tej chwili, jak rozumiem, ten sojusz, zresztą tradycyjny w Ameryce, o czym rozmawiałem z Tomkiem Wróblewskim zresztą dużo, który powiedział, że nastąpiła taka w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy się swoją drogą z tym zgodzisz, taki sojusz, nowa koalicja tej całej części narodowej i cyfrowej arystokracji, właśnie tych lordów cyfrowych, taka niespodziewana. No ale czy w pewnym momencie to się, jednak się nie rozejdą, no bo ich interesy przemysłu i interesy władzy mogą nie być takie same. To będzie kompromis, ale pamiętaj, że tak zwana globalizacja, to, że ty opowiadasz o tym, jak stoją arystokraci naszego przemysłu w San Francisco czy gdziekolwiek i witają przyjeżdżającego dygnitarza z Chin, to jest częściowe przechwycenie elit. Nie dlatego, że tu istnieje jakaś zdrada, tylko jest to kwestia własnego interesu. Jeżeli ty zarabiasz pieniądze w Polsce, to stajesz się nagle lobbystą interesów polskich, bo ci to wspiera, że tak powiem, twoją operację biznesową tam i tworzy ci dobre relacje. Więc to, że myśmy przez 4 dekady pozwolili na to, żeby kompanie uzależniły się do tego stopnia. Igor, w czasie zimnej wojny NATO miało traktatowe ograniczenia, restrykcje tego, co można było wysłać Sowietom. Gdybyś powiedział w czasie zimnej wojny, że weźmiemy klejnoty w technologii amerykańskiej, europejskiej i tak po prostu damy go komunistom, bo tam jest taniej i tam będziemy produkować, no to przecież ludzie patrzyli na siebie jak na wariata. To zachłyśnięcie się, ten triumfalizm pod koniec zimnej wojny, to
ta taka twarda, no straight jacket tej ideologii, że nagle skończyła się historia, wszyscy będą żyć w tym globalnym świecie bez granic, że nacjonalizmy, prawda, już wypłynęły. No jeszcze na dodatek mieliśmy wesołego, pijanego Jelcyna, który tam chodził się, poklepywał z Billem Clintonem. Już pozwolenie wejścia Chinom do Światowej Organizacji Handlu, zwłaszcza jako rozwijające się państwo. Wiesz, tego rodzaju decyzje, które były podejmowane, one były podejmowane bez żadnego uwzględnienia priorytetów bezpieczeństwa narodowego, które jest nieredukowalne dla każdego państwa. To trzeba teraz odrobić. Teraz, jeśli mówisz, czy to się da zrobić, jeśli chodzi o opozycję na przykład przemysłową, masz swoją odpowiedź, kiedy widzisz tych szereg wyprężonych ludzi stojących czy w Mar-a-Lago, czy w West Palm Beach, dlatego że bez względu na to, jak potężną jesteś korporacją, to jednak koercyjna siła państwa, zwłaszcza państwa amerykańskiego, jeśli chodzi o całą strukturę administracyjną, jest taka, że ostatnią rzeczą, którą ty chcesz zrobić, to iść na wojnę z Waszyngtonem. Może ci się tam trochę uda, ale cena będzie tak ogromna, że takie stawianie się i mówienie, że ja w tej chwili będę tylko produkował, wiesz, w Chinach, bo mnie się to wyłącznie opłaca i zignoruje to, co mówi mi kongres, co mówi mi prezydent, wiesz, co mówi mi opinia publiczna. To nie jest do utrzymania. Stany Zjednoczone są nadal niezwykle prężnym krajem. Tu wiesz, to, że te fortuny powyrastały, Google czy prawda, Microsoft, czy to wszystko, to się nie stało w Chinach czy gdzie indziej, to się stało tutaj. W związku z tym utrzymanie tego klimatu i relacji, jeśli chodzi o relacje z rządem, struktury podatkowej, ceny energii, tego wszystkiego. Ja zresztą, kiedy rozmawiam z biznesmenami w tej chwili w Waszyngtonie, to ja słyszę też dużo pozytywnych rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o koszt robienia pieniędzy. Na przykład ceny energii. Wiesz, z jednej strony wszyscy pochukują o tym, że zamknęliśmy Green Deal, prawda? No ale Europa nadal siedzi na tym Green Dealu, no już w tej chwili go zaczyna zwijać powoli, bo sobie zdaje sprawę, że po prostu koszty są nieakceptowalne. Nie możesz konkurować przy tego rodzaju cenach energii, zwłaszcza kiedy wchodzisz w wymagania energetyczne na AI. Więc będą zgrzyty, będą napięcia, ale ja uważam, że już w tej chwili większość ludzi z biznesu zdają sobie sprawę, że to jest nie jakaś tam jedna zmiana administracji, ale to jest naprawdę, wiesz, to, że Trump był traktowany przy pierwszym okresie jako taki jakiś one-off, jako coś dziwnego, co się stało. No i później wszyscy celebrowali, że Biden jest powrotem do normalności. No jeżeli on wygrywa po raz drugi i wygrywa z takiego rodzaju zapleczem ludzi, wiesz, z różnych grup etnicznych, dużo młodych ludzi, którzy głosowało na Trumpa. W tej chwili to nie są ogromne marginesy, ale on jednak kontroluje i Senat, i Izbę Reprezentantów. Ma bardzo duże przyzwolenie w Kongresie, więc ja sobie nie wyobrażam, że przemysł amerykański i w ogóle przemysł globalny by się do tego nie próbował dostosować. Chińczycy będą się ostro stawiać, będą się puszyć, prawdopodobnie będą odpowiadać też bolesnymi taryfami, ale jeżeli jesteś największym eksporterem na świecie i największym producentem na świecie, jeśli chodzi o manufakturę, no to gdzie jest twój interes? Twój interes jest w dostępie do rynku. Jeżeli Stanom Zjednoczonym uda się utrzymać jedność, i tu są te ryzyka z Unią Europejską w tej chwili, prawda? Bo te zgrzyty i te taryfy i to wszystko może doprowadzić do bardzo drastycznych wyborów na kontynencie europejskim. Ale ja nie sądzę, że jednak szaleństwo poszłoby do tego poziomu, że największe gospodarki zdecydowałyby się wybrać pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi i po prostu powiedzieć Ameryce, że ich przyszłość cywilizacyjna jest z Chinami. No, konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy tego wszystkiego były niewyobrażalne w tej chwili, byłyby. Jest wiele zmian, również wiele zmian kulturowych. W ostatnim czasie było bardzo wiele kontrowersji dotyczących transpłciowych sportowców, czyli często mężczyzn, którzy zmienili płeć i występowali jako kobiety w zawodach sportowych. To ona rosło na fali poprawności politycznej, było to coraz bardziej dopuszczalne i coraz częstsze, co powodowało głębokie frustracje u sportsmenek, u kobiet. Paradoksalnie wszystko się jakby zawróciło dookoła. Ci, którzy wspierali mniejszości, wspierali kobiety, teraz jakby wspierali działania,
które powodowały cierpienia sportsmenek. No i zdaje się, że ma się to zmienić. Również w tej sprawie Donald Trump podjął decyzję, nawet słynna pisarka o tym napisała. Powiedz, co ty sądzisz, czy to rzeczywiście uda się zrealizować? Ja myślę, że to się już realizuje. To znaczy, ja bym to postawił w takim kontekście. To znaczy zwłaszcza ostatnia dekada, może jakieś 15 lat, to był okres w Stanach Zjednoczonych, w którym to, co było kiedyś progresywnym liberalizmem, takim lewicowym, zaczęło się morfować bardzo, bardzo szybko w kierunku takich bardzo już radykalnych, ekstremalnych pozycji. Nie mówię tutaj, wiesz, ja nie chcę debatować LGBTQ i całą tą gender debate w Stanach Zjednoczonych, ale mówię o czymś innym. To, że poczucie, wiesz, że nastąpiła niemożliwość mówienia bezpośrednim językiem na temat tego, co ludzi boli, co ludzi niepokoi, nie było możliwości negocjowania różnic politycznych, Igor, co są podstawowym elementem demokracji, dlatego że cancel culture, czyli kancelowanie ludzi, że ludzie się obawiali wypowiadać tak naprawdę, co myśleli o różnego rodzaju elementach ideologii, która tam była. To dla mnie było niezwykle korozyjne. Ja mam takie poczucie, że w tej chwili te obawy zostały odstawione trochę. Jest ryzyko oczywiście, że my patrzymy na takie wahadło przesuwające się w tej chwili z lewa, prawda, w drugą stronę i kwestia jest, jak daleko pójdzie. Ja również pytam szeregu moich przyjaciół i rozmawiamy o tym bez przerwy, jak wygląda ten end state tej rewolucji, czy kontrrewolucji, która się w tej chwili odbywa. Bo ta kontrrewolucja się odbywa na wielu poziomach. Ona się odbywa zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, politykę ekonomiczną, sprawy ideologiczne, wychowanie, szkoły. No to, co się dzieje w biurokracji amerykańskiej w tej chwili, wiesz, zamykanie programów diversity, equity, inclusion. W wojsku są powyłączane te programy różnego rodzaju Pride Months i różnych rzeczy, tam jakichś specjalnych programów są wyłączane. Ja myślę, że do pewnego stopnia trzeba brać poważnie to, co Trump powiedział, że chodzi mu o rewolucję zdrowego rozsądku. Ale zdrowy rozsądek to nie znaczy, że ty odrzucasz nagle liberalne poglądy, a tylko mówisz o konserwatywnych. Stany Zjednoczone zawsze były w stanie w przeszłości, mimo tego, że miały różne okresy w swojej historii. Jak spojrzysz na Andrew Jackson i populistów, czy na McKinley, czy na to, co się działo z FDR, z kolei bardziej takie socjalistyczne odsunięcie się, wiesz. To kiedy FDR próbował pakować Sąd Najwyższy, no przecież z punktu widzenia dzisiejszej polityki, no to byłoby to niemalże rzucenie się na framework konstytucyjny państwa. Ale ja mam takie wrażenie, że jest szeroki konsensus społeczności, żeby poprawić kurs, żeby jakoś dojść w obszar, w którym ten środek zacznie odzyskiwać swoje miejsce. Ryzyko jest oczywiście takie, że może to pójść w drugim kierunku, bo ludzie, którzy się czuli wykluczeni z tych debat właśnie przez te bardzo liberalne, lewicowe woke elites, w tej chwili będą chciały również robić to, co się nazywa payback time, czyli my wam teraz odpłacimy za swoje. I ja uważam jednak, że w końcowej analizie instytucje amerykańskie są na tyle okrzepnięte i silne, że one są to w stanie w jakiś sposób ogarnąć. No ale to jest poważna zmiana. Myśmy żyli przez ostatnie jakieś 15-20 lat w coraz bardziej takiej radykalizującej się polityce. I to, że Trump wyszedł z tymi wszelkiego rodzaju tam executive orders, z tym wielkim jego długopisem, prawda, którym on tam podpisuje każdy z tych, to jest też próba bardzo szybkiego przedefiniowania, gdzie ta rozmowa będzie szła. I wiesz, no to jest tak naprawdę znalezienie jakiegoś konsensusu, gdzie znajduje się środek społeczności amerykańskiej. Ja kiedyś napisałem taki artykuł w Wall Street Journal właśnie na temat tego, co się działo w polityce wewnętrznej i zwłaszcza napisałem o identity politics, tej polityce i samoidentyfikacji i ryzyko z tym powiązane. I to zresztą dla mnie to był wyjątek, bo ja bardzo rzadko piszę na temat wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych, głównie piszę na temat sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego czy amerykańskiego. I zacząłem dostawać listy od ludzi
z San Diego czy z Bay Area. Dziękuję, że pan to napisał, panie profesorze. Gdybym ja to powiedział, to byłbym ostracyzowany, byłbym skancelowany, może bym nawet stracił pracę. Wiesz, to jest ten bardzo niepokojący element, w którym myśmy byli. No i mam nadzieję, że jakiś środek się z tego odbuduje. Działania Donalda Trumpa w ciągu tych 2 tygodni wpływają na masę rzeczy na całym świecie. Właściwie o niczym innym nie rozmawiamy. Przepraszam Państwa za ten hałas, ale jestem właśnie w miejscu, gdzie tutaj panie pracują i były tak miłe, że mnie wpuściły. Mają tutaj dobry internet. Ze Starlinka zresztą. Ty się ze mnie śmiejesz, że ja ciągle mnie gdzieś nosi po świecie, ale ty jeździsz do bardzo egzotycznych miejsc. Tak, ale to jest bardzo, wiesz, bardzo ciekawe. Zresztą Gwatemala to jest temat na osobną rozmowę. Wpływ Stanów Zjednoczonych, historia z United Fruit Company, tego co się działo, to może za tydzień do tego wrócimy. Kurtynę. Tak, ale powiedzmy, chciałem powiedzieć o tym, że na jak wiele rzeczy wpływa Donald Trump. Otóż parę dni temu pojawił się na X-ie wpis z profilu polskiej lewicowej krytyki politycznej, taki alarm, że krytyka polityczna straciła 30% swoich przychodów, swoich donacji. No jak każda taka organizacja pozarządowa w dużej mierze żyje z donacji, no ze względu na decyzję Donalda Trumpa. Nikt w Polsce nie wiedział, że krytyka polityczna że lewica jest wspierana przez Stany Zjednoczone. Pisma bardziej centrowe czy konserwatywne nie miały specjalnie na to szans. A to chodziło o pomoc rozwojową? Jako Instytut Wolności też tam kiedyś próbowaliśmy, ale jakoś to nie szło. Okazało się, że reszta było. No i zapadła rzeczywiście bardzo kontrowersyjna decyzja o tym, żeby w ogóle uciąć działalność USAID, czyli wielkiej organizacji, która, przepraszam, to już nie ten slajd, która wspierała rozmaite działania, rozmaite organizacje, rozmaite ruchy na całym świecie. Pytanie, czy to będzie miało też jakieś negatywne skutki uboczne i w ogóle co ty o tym sądzisz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? To znaczy, wiesz, wróćmy trochę w czasie. Znaczy USAID to jest jedna z najstarszych agencji, które istnieją. Ona była stworzona w 1961 roku. Czym się nazywało Kongresowy Foreign Assistance Act, czyli akt pomocy zagranicznej. Potem John Kennedy formalnie to przełożył w agencję. No i stało się to organizacją. To jest biurokracja, która ma jakieś 10 000 ludzi w tej chwili. Wspiera bardzo dobre rzeczy, ale również wspiera takie trochę dziwne rzeczy. No bo tu mi mówiłeś o krytyce politycznej. Nie wiem, jak się nazywa ta gazeta. Liberalna krytyka? Jak ty to mówiłeś? To była krytyka polityczna, to jest taki miesięcznik, czy kwartalnik lewicowy. Więc ja nie wiem, co to jest kultura liberalna, ale zakładam, że... Krytyka polityczna, kultura liberalna to jest co innego. To są ale to o czym mówiłem w każdym razie. Więc podejrzewam, że gdyby ludzie wokół Donalda Trumpa o tym usłyszeli, to powiedzieli, dlaczego my fundujemy tego rodzaju rzeczy. No zresztą wyliczali niedawno, co USAID fundowało, więc tam było jakieś 2,5 miliona dolarów na elektryczne samochody w Wietnamie, wiesz, jakieś 6 milionów na rozwój turystyki w Egipcie, różne tam wsparcie różnych lewicowych organizacji. Więc ja uważam, że rozrost, jeśli chodzi o biurokrację, bo oni mają jakieś 60 chyba biur w różnych państwach, znaczy oni są porozrzuceni po całym świecie. Więc to jest i bardzo duża liczba biurokratów, którzy są zatrudniani. A w systemie amerykańskim, jeśli stajesz się tak zwanym GS worker, no to tak naprawdę stajesz się zatrudniony niemalże na całe życie, dlatego że wchodzisz w ten system bardzo głęboko, stajesz się civil servant, prawda? I później do emerytury ciągniesz przez różne tam pozycje. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o rozmiar staffu, to na pewno to jest do zredukowania. I to, że prezydent zamroził na 90 dni w ogóle jakąkolwiek pomoc, zresztą Rubio to wydał tego rodzaju edykt. No i w tej chwili jest pytanie takie, które z tych programów naprawdę mają sens. Ja uważam, że najprawdopodobniej dojdzie do tego, że agencja zostanie włożona do Departamentu Stanu, że to będzie najwięcej, co się uda administracji osiągnąć. Dlatego, że jeżeli to jest agencja stworzona poprzez legislatywną działalność Kongresu, no to nie można sobie tak po prostu, wiesz, piórem egzekutywnym
napisać i się tej agencji pozbyć. Ale jest to symptom tego, co się dzieje w tej chwili. DOŚ, ten Departament Efektywności Rządowej, chyba tak bym to przetłumaczył, prawda, który został stworzony, gdzie Elon Musk w tej chwili z młodymi gniewnymi tam różnymi swoimi biega, bo tam jest bardzo dużo młodych chłopaków i dziewcząt, których on tam pozatrudniał. To jest odpowiedź na to, że ogólnie mówiąc Amerykanie uważają, że biurokracja państwowa jest za duża, że za dużo wyciąga pieniędzy podatników, że naprawdę nie daje to, co powinno być dane. Ja nie chciałbym wylewać dziecka z kąpielą. Ja uważam, że to, co USAID robi, i oczywiście nie mówię tutaj tam samochody w Wietnamie czy jakieś takie rzeczy, ale naprawdę szczepienia ludzi, dostarczania czystej wody, wiesz, autentyczne wspomaganie. Stany Zjednoczone mają bardzo długą historię i tradycję robienia tego rodzaju rzeczy, wiesz, to idzie do właśnie tego pokolenia po II wojnie światowej. Ludzie, którzy widzieli misję Stanów Zjednoczonych nie tylko opierającą się na jakichś tam twardych założenia siły, ale również w sensie poprawiania świata, że tak powiem, górnolotnie. Jak to się rozejdzie? Ja myślę, że administracja nie odpuści i maksimum, co będzie do osiągnięcia, dlatego że wszyscy w tej chwili w USAID powiedziano pracownikom, żeby się nie zgłaszali do pracy w poniedziałek. Wiesz, website została zdjęta, o ile pamiętam, więc to jest, prezydent pokazuje, że bardzo radykalnie idzie w tym kierunku. Sądzę, że skończy się najprawdopodobniej na tym, że te programy Foreign Aid zostaną wprowadzone do Departamentu Stanu, ale oddzielna agencja zostanie zlikwidowana, rozłożona. I na to, myślę, Kongres się zgodzi. Natomiast na kompletne odcięcie pomocy zagranicznej, wiesz, nie sądzę, że tutaj w Kongresie by się ludzie zgodzili. Zresztą tu znów mamy różnicę głosów wśród republikanów. Nie tylko to, że demokraci się temu przeciwstawiają. To tu postawmy kropkę i więcej, znaczy były jeszcze inne mniejsze sprawy też związane z działalnością Donalda Trumpa, ale zostawmy też kilka rzeczy na przyszły tydzień. No i miejmy nadzieję, że też jacyś inni przywódcy na świecie coś zrobią i coś ciekawego się wydarzy, żebyśmy nie byli tylko programem, który komentuje działania prezydenta Stanów Zjednoczonych, a w ogóle w układzie otwartym, że mógł mówić o również innych rzeczach, bo nie chcę mówić o tym, jak Donald będziesz miał bardzo ważny okres w Europie, wybory w Niemczech. To jest rzecz, którą zachęcam twoich widzów i słuchaczy, żeby bardzo uważnie się temu przyglądali. Dlatego, że jesteśmy w okresie zmian tektonicznych, nie tylko w amerykańskiej polityce, ale również w polityce europejskiej. I zresztą kryzys gospodarczy w Niemczech, kryzys gospodarczy we Francji, kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę wszyscy najwięksi gracze sobie nie radzą. Więc to będzie bardzo ciekawy okres, zwłaszcza wokół wyborów w Niemczech i konsekwencje tego w mojej ocenie, jeśli chodzi o relacje amerykańsko-europejskie, będą bardzo duże. Na pewno o tym w układzie otwartym będę mówił, na pewno też my będziemy rozmawiać. Andrew, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam cię z Gwatemali. I Gwatemala, Waszyngton to jest geopolityczny raport. To jest układ otwarty, Igor. Tak jest, układ otwarty. Bardzo ci dziękuję, pozdrowienia serdeczne. Również, dziękuję ci bardzo. I ja Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję, że słuchacie. Przepraszam za te kłopoty techniczne, no ale nagrywam w specyficznych warunkach. Jak widzieliście, poprzedni odcinek nagrywałem w czasie trzęsienia ziemi, a ten gdzieś tutaj w takiej spółdzielni dla kobiet, Indianek, które pracują. Ja nie mam urlopu, pracuję również podczas podróży. Dla Państwa robię ten program. Jeśli uważacie, że warto, więc wspierajcie na Patronite. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego razu.